Dzień dobry Państwu. Józef Sulwiński. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście, bo myślałem, że taka mała sala to będzie tak pół. I nawet sobie tak wymyśliłem, że żałuję trochę, że nie dodałem znaku zapytania w tym tytule, bo nie chciałbym tej prezentacji poprowadzić właśnie jako prezentacja i tutaj gadająca głowa, tylko chciałbym zapewnić, to znaczy zaprosić Państwa do tego, żeby też była większa interakcja z Państwa strony. W tym celu wymyśliłem sobie pewien konkurs. Są 3 nagrody, takie małe, drobne gadżety firmowe. Jak ktoś nie pije alkoholu, to lepiej, żeby nie brał udziału. Chociaż do dezynfekcji można użyć też. Dobrze, 2 słowa o mnie może. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w Katowicach i bardzo mi przyjemnie, że mogę się pojawić drugi raz na konferencji, która jest w Katowicach organizowana. Sobie przypominałem, że w 1987 roku na ulicy Markiewki było kino i tam oglądałem pierwszy raz Pluton w kinie. Tutaj w tym miejscu to była spółka restrukturyzacji kopalń, gdzie moja teściowa pracowała. Także no, znane mi tutaj lokalizacje i bardzo się cieszę, bo rzadko bywam w Katowicach ostatnio. Ja prowadzę firmę Secured, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Jesteśmy takim butikiem konsultingowym. No i takim moim oczkiem w głowie jest kwestia automatyki przemysłowej. I teraz jeszcze jedno wyznanie przed Państwem. Proszę Państwa, jestem bardzo zmęczony. Otwieram telewizor, słyszę o wojnach. Otwieram prasę, czytam o atakach na przemysłowe systemy sterowania, na systemy OT. Po prostu świat się wali. Lodówki postanawiam nie otwierać, bo nie wiem, co tam wyskoczy. No i właśnie po to jest to ćwiczenie, żebyśmy sobie postarali odpowiedzieć na to, czym są ataki na przemysłowe systemy sterowania. I na początek quiz. Proszę pamiętać o tych, że jak gdyby zawodach, które tutaj zaproponowałem, że najbardziej aktywne osoby mogą tutaj liczyć. Pierwsze 3 najbardziej aktywne. Ja może Łukasza bym poprosił, żeby tutaj jako jury będzie. Dobra. Proszę Państwa, zaczynamy od quizu. To jest marzec 2024. Aha, wszystkie te case'y tutaj na początku 3, to są 3 case'y, gdzie przeczytałem gdzieś w internecie, w prasie, że jest cyberatak. Ok? Ekolodzy, nie wiem jak to nazwać, ekoterroryści, no, ludzie jacyś, którzy wymyślili, że swój głos wyrażą w ten sposób, że podpalą marsz przesyłowy. W wyniku tego część Berlina była bez prądu, miejscowość pod Berlinem też bez prądu, no ale najważniejsze w tych wszystkich informacjach zatrzymana fabryka Tesli przez kilka dni. No wielka afera się zrobiła. Pytanie, kto jest za tym, że to jest cyberatak na przemysłowy system sterowania? Słucham? Okej, czyli nikogo nie ma? Nikt chętny? Ciekawe, ciekawe. Dobra, to następny przykładzik. No koleje państwowe, tak? Nasza północ kraju od województwa zachodniopomorskiego po Podlasie emitowane sygnały Radio Stop. Tam w tle jeszcze wątek z jakimś hymnem rosyjskim, przemówieniem Putina. No i pytanie, czy to jest atak, czy to był cyberatak na przemysłowe systemy sterowania? Ale to, no,
Ale dlaczego? Dlaczego, nie? Bo w wyniku tego działania, żeby była jasność, legalnego wykorzystania pewnego, może nielegalnego wykorzystania, ale protokołu zdefiniowanego, który jest w tym systemie automatyki, następuje zatrzymanie. No nie przełamano, dobra, okej, ale jeżeli mamy insidera, czyli odnoszę się tutaj na przykład do normy IEC 62443 i mówimy o strefie, która jest zagrożona sabotażem, no to jeżeli ktoś mi przychodzi, nie przełamuje zabezpieczeń, ale dokonuje jakiegoś, nie wiem, przełączenia switcha jakiegoś, tak, i wyłączenie prądu, no to jest atak. Tak? No pod to mechanizmy kontrolne robimy. Więc pytanie, czy tutaj, żeby była jasność, nie mam tezy, nie jestem w stanie. Mimo że popełniłem pracę jakąś na ten temat, mocno jak gdyby angażowałem się, moje zdanie jest, że to nie jest cyberatak, dlatego że nie odbywał się w cyberprzestrzeni, natomiast jest atakiem na przemysłowy system sterowania. I jeszcze podam kilka takich przypadków, gdzie mam taką pewną wątpliwość. Dobra, trzeci... Chyba podobnie jest w lotnictwie na przykład. W ogóle w standardach lotniczych cyberbezpieczeństwa atak, jamming, czyli próba zakłócenia, nie jest uznawana za cyber, tylko za atak fizyczny. Zgadza się, no. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest jakby fizyczne oddziaływanie sygnałem, a nie oddziaływanie poprzez przełamanie jakichś zabezpieczeń, czy działalność w cyberprzestrzeni, tak? Chociaż ona i tak nie jest zdefiniowana, więc nie wiadomo, co jest tą cyberprzestrzenią. No. Okej. Dobra, super jest dyskusja. Okej, dobra, no definicyjne problemy. Dobra, trzeci przykład, duży producent aluminium na świecie. W wyniku działania malware'u następuje zatrzymanie, decyzja jest podjęta o tym, że słuchajcie, bo ten malware się bardzo szybko rozprzestrzenia, cała sieć globalna jest zaatakowana, w związku z tym oni podejmują decyzję, ograniczamy operację, przechodzimy na ręczne sterowanie. No i pytanie, czy to jest taka sytuacja, czy możemy potraktować jako cyberatak na przemysłowe systemy sterowania? No w wyniku tego, jak gdyby ograniczone są zdolności produkcyjne tego działania. Malware, no absolutnie jest przypadkiem cyberataku. Ale wątpliwość, czy to jest przemysłowy system sterowania. Okay? Nie mam odpowiedzi. To znaczy, tutaj jestem chyba bardziej w tym kierunku, że właśnie nie mylmy pojęciowo dwóch systemów walutowych. To nie jest atak na przemysłowy system sterowania. To jest moje zdanie, ale jestem otwarty do tego, żeby o tym podyskutować. Bo to jest cyberincydent przemysłowy. Na pewno. Tylko... Psujesz mi prezentację, wiesz? Aha. Psujesz mi prezentację. Ale słuchajcie, to jest niesamowite, bo dlatego, że za 2 slajdy... Nie, trzymaj, bo to jest super, dlatego, że za chwilę do tego dojdziemy, bo tutaj już się pojawiło od Tomka taka informacja, definicja, nie? Czym to jest tak naprawdę? I faktycznie mamy, słuchajcie, problem, dlatego, że jest taka osoba, Joe Weiss, który mówi, że nie ma dzisiaj zdefiniowanego, czym jest cyberatak na przemysłowy system sterowania. Ja jestem zmęczony, bo jak chodzę na jakąkolwiek prezentację vendora, to po prostu tam ja muszę się przed wszystkim zabezpieczać, bo wszystko, po prostu cały świat atakuje moje systemy, przemysłowe systemy sterowania. No i pytanie, ile tych ataków tak naprawdę od 2000 roku było? Czy jesteśmy w stanie policzyć? Na przemysłowe, tak, absolutnie na przemysłowe. I słuchajcie, i znowu tutaj, jeżeli po Ralfa Langera posłuchamy innych na ten temat, to oni nie są w stanie powiedzieć, to ile ich było. Ale cały czas jesteśmy w liczbie pomiędzy 5, 15 i nie przekracza to 20. Okay? W związku z tym
No warto sobie zdefiniować, czym jest ten atak na przemysłowy system sterowania. Poproszę następny slajd. Ja przepraszam, nie ma klikacza, więc to trochę będzie. Dobra, następny slajd. Ciekawy raport został opublikowany, Threat Report, przez firmę Waterfall. I oni powiedzieli, że tych ataków w roku 2023, które oni przeanalizowali i uważają, że są incydentami OT, i tutaj się uśmiecham, tak? Czyli zdarzeń w OT. Proszę zauważyć, że jest inne sformułowanie niż cyberatak na przemysłowy system sterowania. To naliczyli ich 68. I projekcja jest, że w okolicy 100 w 2024 roku wylądujemy. No to mówię, kurczę, wreszcie ktoś odpowiedział na nurtujące mnie pytanie, to ile tych ataków było, i to jest zdecydowanie więcej niż ci wszyscy guru od automatyki przemysłowej. Jak nie wiecie, kim jest Langer, to jest człowiek, który analizował Stuxneta i bardzo fajne materiały opracował na tym, jak to w ogóle działało z perspektywy firmware'u i protokołów. Następny slajd poproszę. No jeżeli poszukamy sobie w tym dokumencie definicji, to o czym oni mówią? Co to jest 168? No to oni mówią, że to są incydenty OT. Cyberataki, które mają fizyczne konsekwencje dla przemysłowych systemów sterowania w automatyce budynków, produkcji, przemyśle ciężkiej i krytycznej infrastrukturze przemysłowej. To znaczy, że absolutnie według tej definicji to, co widzieliśmy w Norsk Hydro, czyli malware, który atakuje nam komputery biurowe i w wyniku tego jest decyzja o zatrzymaniu produkcji, no to jest incydent OT. Znowu mam strasznie duże wątpliwości, czy tak jest w istocie, według mojego rozumienia świata. No ale przejdziemy zaraz dalej. Ja chciałem Państwu jeszcze zwrócić uwagę na to, co Langer, polecam w ogóle oglądanie, on trochę jest kontrowersyjny w tej chwili, bo ma swoją firmę, która narzędzie do inwentaryzacji OT wdrażają, więc pcha jak gdyby swoje tezy, natomiast dość ciekawe obserwacje on tam przedstawia. I jedna z takich obserwacji jego jest, dotyczy tego, czym jest przemysłowy system sterowania, który znajduje się pod atakiem, cyberatakiem. I on mówił, że to jest taki sam system sterowania, jak miałem poprzednio, tylko w kolejnym jakimś stanie. A w związku z tym z perspektywy inżynierskiej, to na czym mi powinno zależeć, to zbudować taki system, żeby on był w stanie albo skorygować ten stan, albo nie dopuścić, żeby ten stan w ogóle zastał. I to jest bardzo ciekawe dla mnie spojrzenie, bo nagle to nie chodzi o to, żeby bronić jak gdyby tego systemu, tylko zbudować go w ten sposób, żeby jeśli nawet on będzie podatny na pewien rodzaj ataku, to żeby dało się z tego systemu jak gdyby, to znaczy z tego stanu wyjść, albo, nie wiem, w kontrolowany sposób go wyłączyć jako proces. No i właśnie, dochodzimy do tego, skąd powiedziałem, że od 5 ataków policzonych jest, no bo tutaj akurat badacze kwestii ataków na przemysłowe systemy, cyberataków na przemysłowe systemy sterowania mają pewną zgodność, że mówimy o 5 takich zdarzeniach, czy typach malware'u, czy atakach. No i zaczynamy od Stuxnetu, czyli rok 2010, program jądrowy irański, no i doprowadzenie do tego, żeby w sposób niewidoczny dla operatorów zakłócić działanie wirówek, które wzbogacają nam uran. I to się super udaje. Tak, czyli to znaczy, to źle może brzmi, że się udaje super, natomiast oni zakłócają, a Irańczycy absolutnie nie rozumieją, co się dzieje. Stawiają na początku tezę, że to wynika z małej dojrzałości ich programu nuklearnego, że oni się dopiero uczą i dlatego to się tak psuje i nie działa. Okay. Black Energy, czyli Ukraina, 2015 rok. Atak,
on dotyczył systemów automatyki przemysłowej z perspektywy stacji inżynierskiej, że zaczęli po prostu poprzez zdalny dostęp klikać i wyłączać Rosjanie podstacje elektroenergetyczne czy tam jakieś elementy. Drugim przykładem, gdzie już mam wątpliwość, ale znowu otwarty jestem do dyskusji, czy aktualizacja firmware'u na portach szeregowych, na serwerach portów szeregowych, które są umiejscowione w ramach modelu Purge'u gdzieś tam, nie wiem, w strefie 1, 2, to czy to jest atak, nie? Jeżeli brikuję te urządzenia, czyli niepoprawny firmware tam wgrywam, one się butują i już nie są w stanie jak gdyby wystartować, czy to faktycznie był cyberatak na przemysłowy system sterowania. Znowu możemy dyskutować, znaleźć pewnie argumenty za i przeciw. Przypominam, że trzeba się zgłaszać i tam komentować to, co mówię, bo nagrody czekają. Havex, no to ciekawa rzecz, dlatego że to jest przykład malware'u, który raczej jest nastawiony nie na niszczenie, a wyciąganie informacji. Industroyer rok 2016 Ukraina i tu ciekawa rzecz, dlatego że mówimy tutaj o powtórce faktycznie zaawansowanego malware'u, który jest w stanie zacząć komunikację i zakłócać komunikację w ramach protokołów IEC 101, 104. Blokuje tą komunikację, więc absolutnie już nakierowane działania służące tutaj, tak jak w przypadku Stuxnetu, Industrojera, nie mam wątpliwości, że to są cyberataki na przemysłowe systemy sterowania. No i Triton Trizis, bardzo ciekawa rzecz, rok 2017, sobota, inżynierowie idą sobie do domu, no i nagle się fabryka wyłącza. Petrorabik, notabene się firma nazywa. Afera, wszyscy się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że takie wyłączenie przez system SIS następuje. Jest firma wzywana, producent tego sterownika. Dochodzenie, nie potrafią ustalić, zwalają to najpierw na kwestię tego, że sterownik był uszkodzony i dopiero potem, po jakimś czasie, przy kolejnym wyłączeniu jest zespół kryzysowy powołany i oni wykrywają to, że na jednej ze stacji inżynierskich jest w zasadzie środowisko deweloperskie, gdzie jest malware przygotowywany po to, żeby wysterować tym sterownikiem Safety Instrumented System. I co ciekawe, ten atak by się nie powiódł, gdyby ktoś nie zostawił przełącznika fizycznego na sterowniku w pozycji on, który umożliwiał po prostu zdalne programowanie jego. Jakby był przełączony, to by się nic w tym zakresie nie udało, ale tu nie mam wątpliwości znowu, jak gdyby jest. Ale mówimy cały czas o 5, nie? Więc gdzie te wszystkie zdarzenia, o których prasa mnie atakuje, telewizja, że tutaj kolejne ataki. No i to mi trochę przypomina, proszę Państwa, że jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu ten news się dobrze sprzedaje. No to trochę tak jak z tymi zapałkami, dzieci plus zapałki to jest pożar, czyli jeżeli mamy cokolwiek w infrastrukturze krytycznej, co się dzieje i jest zatrzymane, to jest na pewno cyberatak. Na pewno przez ruskich zrobiony. No to trochę postarajmy się jak gdyby popracować nad tym tak naukowo i odpowiedzi na tym, to czym dla nas to mogłyby być te przemysłowe systemy sterowania. Ja to, słuchajcie, zrobiłem po to w ogóle to ćwiczenie, żeby sam sobie odpowiadać na to, czy coś takiego dla mnie to jest kwalifikacja, żeby z klientami rozmawiać o tym, że w ogóle to jest zdarzenie jakieś, gdzie warto się zastanowić, czy to na nas będzie wpływało, czy nie. Okay? Następne. To przejdźmy sobie najpierw od tego, żeby zdefiniować, czym jest przemysłowy system sterowania. Okazuje się, znowu nie jest to proste działanie. Potem sobie, czym jest cyberatak i trochę o oczekiwanym wpływie.
Dobra. Najlepszym miejscem, żeby znaleźć i zacząć nasze dłubanie i poszukiwanie normy NIST, no ale niestety jak zobaczycie Państwo, jak co jest napisane, to za bardzo, no znowu, to jest na tyle szeroko pojęciowo, że nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy dany komponent jest faktycznie komponentem przemysłowego systemu sterowania, czy nie. Ale ciekawa jest publikacja RCB, gdzie jest podejście od strony funkcjonalnej wskazane, czym jest przemysłowy system sterowania. Bardzo mi się to podobało, dlatego że to definiuje nam pewną dziedzinę problemu, o czym my w ogóle rozmawiamy. No i tam są wskazane regulacja, sterowanie procesem, monitorowanie stanu, akwizycja danych, wizualizacja procesu, alarmowanie i reagowanie na stany niebezpieczne. Okej. Spodobało mi się, ale cały czas jak gdyby szukam dalej. No i proszę Państwa, nie ma tak, że jest konferencja że jest konferencja OT i nie mówimy o modelu Purdue. Na pewno jestem już drugą osobą, która tutaj mówiła, bo pani Krotofil również mówiła o tym na swojej prezentacji. I to jest naprawdę dobry system, to jest dobry model do tego, żebyśmy sobie zdefiniowali. Natomiast przy tej okazji moja wielka prośba do Państwa, nie nazywajmy tego architekturą bezpieczeństwa, bo to nie jest architektura bezpieczeństwa. Nie. Tak, absolutnie. Nawet na początku, jakbyśmy prześledzili sobie, co ja zrobiłem, to ISA 95 o tym mówiła, ISA 99 i pierwsze wydanie 62443 o tym mówiło. Natomiast 6244 odeszło od tego na rzecz czego? Modelu stref i korytarzy. I to jest dobre podejście. To jest model funkcjonalny, który mówi, jakie funkcje my z perspektywy przedsiębiorstwa mamy, a ja to wykorzystuję do tego, żeby sobie powiedzieć to, o jakich komponentach funkcjonalnych ja chcę mówić, że jeżeli zostaną zaatakowane, to one będą traktowane przeze mnie jako atak na przemysłowy system sterowania. Aha, jeszcze jedna prośba tutaj, to nie jest model strefowania. Nie, absolutnie, nie da się na tym zrobić stref, to znaczy można, tylko że to jest bez sensu. I tu znowu odsyłam do tej pierwszej prezentacji otwierającej, gdzie jak zobaczyliśmy mnogość tej komunikacji, która jest, to proszę mi uwierzyć, to jest tak bardzo uproszczone, że nie da się w oparciu o to zrobić stref. No i model separacji sieci jakkolwiek może nam posłużyć do tego, żeby zdefiniować pewne ogólne zasady, no to nie zrobimy na tym modelu strefowania, przy modelu segmentacji, separacji sieci. Ja podam Państwu przykład. Parę lat temu robiliśmy bardzo ciekawy taki projekt, w którym przeprowadziliśmy analizę ruchu sieciowego właśnie po to, żeby można było rozseparować ruch. I pierwsze nasze działanie, to stwierdziliśmy, to jest sobie tam serwer, jest ileś na nim komponentów, przypisaliśmy te komponenty do modelu Purdue, jak to wygląda i okazało się, że zmiany, które by trzeba było w systemie, żeby z tego jednego serwera te komponenty porozdzielać, to idą w milionach złotych i po prostu nikt tego nie zrobi. Nie da się w oparciu o to zrobić modelu separacji sieci, natomiast w oparciu o strefy i korytarze absolutnie nie da się. Dobra. Następny. Proszę zapamiętać, że ten system, mogę poprzedni, przemysłowy system sterowania to jest od 0 do 3 i na tym się skupiamy. Dobra, to jak mamy zdefiniowane, czym jest przemysłowy system sterowania, no to poszukajmy teraz, czym jest cyberatak. I jest faktycznie taki komitet dotyczący Narodowego Systemu Bezpieczeństwa i on ma swój słownik amerykański i jest przedstawiony, czym jest cyberatak i do tego warto się odwoływać, bo potem NIST też jak gdyby z tego korzysta. I że to jest podejmowane działanie w cyberprzestrzeni, które powoduje zauważalne efekty naruszenia, to jest degradacja, zakłócenie lub zniszczenie w cyberprzestrzeni lub manipulacja prowadząca do naruszenia, która pojawi się w domenie fizycznej.
OK, natomiast nie mamy tutaj przemysłowego systemu sterowania. Postarajmy się w takim razie tutaj sobie coś dodać. Cyberatak na przemysłowe systemy sterowania to działania podejmowane w cyberprzestrzeni, które powodują zauważalne efekty naruszenia przemysłowych systemów sterowania poprzez bezpośrednie oddziaływanie atakującego na warstwę od 0 do 3 modelu Purdue lub systemów, które powinny przynależeć do tych warstw. I to lub jest, proszę Państwa, bardzo istotne. Dlatego, że jeżeli ktoś wystawia nam dzisiaj sterownik, nie wiem, klimatyzacji budynkowej, i tu zaraz przykład dam, do internetu, bo w czasie pandemii łatwiej jest tym sterować i nie trzeba dojeżdżać, no to potem pojawiają się takie konsekwencje, jak w dużej sieci to bodajże Target był, że przez ten sterownik hakerzy dostają się i straty idą poprzez przejęcie systemu do obsługi transakcji płatniczych w milionach dolarów. Jeden mały sterownik, czy on powinien się znaleźć w sieci korporacyjnej? Mam wątpliwości, ale się znalazł. W związku z tym mówimy o tym, że one muszą przynależeć do tych warstw. OK, następny slajd. I teraz będzie kilka slajdów, nie pamiętam, slajdów, chyba 10, bo chciałbym Państwa odesłać do takiego materiału, metodyki MITRE, ale dla ICS-u i tam są techniki i taktyki opisane. Jest grupa taktyk pod ICS, która by mogła odpowiedzieć na to pytanie, po co ktoś by miał atakować mój system, przemysłowy system sterowania i co by chciał osiągnąć. I to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że jeżeli mówimy o wszystkich cyberatakach, to trzeba zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka motywacja za tym stoi. Jeśli mówimy o malware'ze, no to bardzo często to jest ta motywacja finansowa, natomiast jeśli chodzi o przemysłowy system sterowania, to po co ktoś by miał to robić oprócz tego elementu finansowego? No i tutaj przejdźmy sobie, jak gdyby, ja nie mówię, że to są bezpośrednie cele, ale jak gdyby, jakie znamiona my możemy zauważyć w naszym systemie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest atak na przemysłowy system sterowania. Jedna uwaga, ta lista się rozrasta. Jak ja pisałem artykuł na ten temat pół roku temu, to było 8 chyba pozycji, a w tej chwili już jest 10. W związku z tym tam dopisują cały czas. OK. Uszkodzenie mienia. Proszę Państwa, Marucci Water, Australia, znowu się uśmiecham trochę, bo na prezentacji, którą pierwszą Państwo widzieliście, na slajdzie się tam pojawił case, rok 2000. Pracownik, w zasadzie 99 rok, grudzień. Pracownik żegna się z firmą Hunter. Firma Hunter dostarcza raz, że systemy nawodnienia do ogródków, ale też dostarcza rozwiązania do taki sterowany radiowo system SCADA, który steruje jeszcze pompami. Radiowo to działa. Jest rok 99, przełom 2000. Ten pracownik ze względu na złe jego traktowanie, tak uważa, przez pracodawcę, rozstaje się z firmą, natomiast realizował projekt dla firmy wodociągowej, właśnie Marucci, w mieście Marucci. I idzie do tej, jak gdyby do tej firmy i mówi, słuchajcie, to mnie zatrudnicie, ja już u tamtych nie będę pracował, ale teraz ja mogę u was pracować. No i oni mówią, wiesz co, stary, zastanowimy się, damy ci znać. No ale on tam długo nie czeka, znowu u nich się pojawia po 2 miesiącach i pyta, no i jak, zastanowiliście się? No i oni mówią, wiesz co, nie, zdecydowaliśmy się, że ciebie nie zatrudniamy. No i wtedy się rodzi genialny plan w jego głowie, że on da im nauczkę. W związku z tym, korzystając z ukradzionego sprzętu od swojego dawnego pracodawcy, jeździ sobie po tym Marucci, przez radio się łączy do tych pomp, wysterowuje je i doprowadza finalnie do tego, że jest zrzut 800 000 litrów ścieków. To na prywatnych posesjach, jakiś tam hotel był trafiony, ale duża szkoda ekologiczna. Znajdziecie Państwo też liczbę 264 000 litrów, natomiast 800 000 litrów, o których ja mówię, pochodzi z materiałów z dochodzenia. Tam jest wpisane, więc bazuje, że to jest
ta poprawna liczba. Co ciekawe, w czasie tego działania nie tylko on się skupia na uszkodzeniu mienia, dlatego że jeszcze ten case się pojawi nam kilka razy w naszej dyskusji. I drugim takim przypadkiem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, to była głośna sprawa, 2008 rok, Łódź i nastolatek, który pilotem przełącza zwrotnicę. Okay? W wyniku tego działania 12 osób poszkodowanych, ale tramwaje jak gdyby co najmniej do remontu. To w ogóle to był pasjonat wielki tramwajów. Więc Ale ten case uwaga z tymi pasjonatami. Ten case jest słynny w Stanach Zjednoczonych, bo wszystkie szkolenia CISA, czyli Cyber Security Infrastructure Security Agency, o atakach na systemy przemysłowe, we wszystkich jest ten case. Ten łódzki case jest w każdym szkoleniu. I proszę Państwa, jeżeli byśmy go odnieśli do kwestii PKP, o której mówiłem, to moim zdaniem on jest bardzo podobny, czyli otwarty protokół, który jest wystawiony i w zasadzie jeżeli ktoś posiada tylko wiedzę i jest głupi, to może to zrobić. Co więcej, ciekawa rzecz, proszę Państwa, to jest takie moje doświadczenie z rozmowy z automatykami. To dotyczy postrzegania w ogóle ryzyk cyber, że rozmawialiśmy właśnie na temat niezabezpieczonej jakiejś tam transmisji. No ja tam się rozpędziłem i już tutaj wizję, to co by można było, jak to zepsuć. I z drugiej strony dostałem takie pytanie, ale po co ktoś by miał to robić? I to jest bardzo ciekawe, że jednak osoby, które się cyber nie zajmują, tylko się zajmują automatyką, to oni dbają o to, żeby system był w ruchu, żeby on dobrze działał. Nie podejrzewają, może to się zmienia, ale raczej jak gdyby takie podejście jest inżynierskie stare. No, to jest przecież w ramach dobra wspólnego, to ma działać, nie ma być bezpieczne i tak dalej. Co za głupi umysł mógłby wpaść na to, żeby gdyby wykorzystać to w niecnych celach? No, mamy przykłady, że tak się dzieje. Dobrze. W przypadku Radio Stop rozumiem, że są publikacje normalnie w internecie dostępne, rządowe czy tam instytucji, które mówią też, jak to działa. Więc też dostarczamy tę informację. Bardzo, bardzo podobny przykład. Więc to jest korzystanie właśnie jak gdyby przy cyberatakach, jeżeli publikujemy i są to otwarte rzeczy i tego nie zabezpieczamy, w szczególności jak gdyby, no jak tutaj radio czy infrared, jak gdyby sfirewallować, no w bunkrze tak rozumiem to zamontować. Dobra, następny. Ja trochę chyba przedłużam, więc strasznie szybko. Na dole macie Państwo informacje i przykłady. Drugim takim przykładem, zachęcam do zapoznania się, zakłócenie sterowania, no to doprowadzenie do tego, żeby operator nie mógł prowadzić interakcji z elementami sterującymi procesem czy ze sterownikami. Następny slajd. Zakłócenie widoczności. No doprowadzamy do tego, że ja nie jestem w stanie odpytać sterownika albo zobaczyć na ekranie, co się dzieje. Tutaj mamy bardzo dobry przykład, to jest Stuxnet chociażby, gdzie są przesyłane informacje jak gdyby mylące, ale też tutaj mamy i w Marucci Water to jest kwestia tego, że operatorzy byli przez tego człowieka też wyrzucanie z sieci w momencie, jak chcieli jak gdyby zobaczyć, co się dzieje z systemem. Następny slajd. Utrata dostępności, zakłócenie działań kluczowych komponentów. To jest przykład Colonial Pipeline na przykład. I to jest ciekawa rzecz, że proszę zauważyć, że Mitre, które mówi o ICS-ie, samo już nie jest jak gdyby spójne w takim podejściu, bo konsekwencja utraty dostępności systemu wynikała z tego, że zaatakowane zostały systemy biurowe. Było podejrzenie, że system MES w związku z tym też został zaatakowany. W związku z tym oni widzieli ryzyko, że jak będą transportowali surowce dla różnych odbiorców w ramach rury i MES będzie jak gdyby szwankował, to oni nie będą wiedzieli kto, ile i czemu, co ma być dostarczone. W
związku z tym oni zdecydowali się, to wyłączamy. Ale czy to był atak na system przemysłowy? No moim zdaniem nie. Następny. Utrata sterowania, czyli trwała lub czasowa utrata możliwości sterowania i to jest super przykład tutaj, kiedy zostały zbrikowane sterowniki portów szeregowych przez atakujących. A drugim przykładem to jest, może poprzedni, drugi przykład to jest rok 2016 i to jest doprowadzenie do tego, że za pomocą protokołu 101.104 nie jesteśmy w stanie jak gdyby przekazywać dalej informacji, bo oni też je poblokowali. Utrata produktywności przychodów, znowu Colonial Pipeline, skutek jest taki, że nie jesteśmy w stanie jak gdyby zarabiać, produkować. Znowu tutaj w tym przypadku to jest skutek no, pośredni, nie bezpośredni tego ataku. Następny. Utrata ochrony, naruszenie funkcji systemu ochronnego i to jest przykład sytuacji, w której zaatakowane zostały sterowniki Ciproteka, czyli odpowiedzialne za rozłączanie instalacji elektrycznej. To jest coś innego niż system SIS, który jest na następnej na następnym slajdzie, czyli utrata bezpieczeństwa, przy czym no tutaj mamy tą kalkę niestety, to znaczy nie kalkę, tylko tą niewdzięczność języka polskiego, że bezpieczeństwo, tu chodzi o safety, czyli o Safety Instrumented Systems i sytuacji, w której ten system przestaje działać, czyli ostatnia nasza rubież ochrony, kiedy system nam, proces wychodzi poza te parametry normalne, jeżeli za tolerancję wychodzi, no to on powinien nam zadziałać i wyłączyć proces. No tutaj był atak skierowany na to, żeby tak się nie stało. Następny slajd. Utrata widoczności. Norsk Hydro, oni nie są w stanie, jak gdyby no, komputery mają powyłączane, więc nie widzą, co się dzieje. Okay. Więc takie działanie. Następna sytuacja, manipulation of control, no to nasz nastolatek, który wysterowuje i doprowadza do tego, że się już nic nie da zrobić. Ale też Natanz, Iran, przepraszam, Bushehr, to też jest miejscowość, ale generalnie u wszystkich w głowie, czy to o Natanz chodzi. W związku z tym przyjmijmy, że to jest Natanz. I następny slajd. Manipulacja widocznością, czyli doprowadzania do tego, że operatorzy nie mają tych informacji, na których im zależy. I to jest przykład super wirówek, które nagle zaczynają się kręcić z inną prędkością obrotową, a operatorzy są przekonani, że wszystko jest OK. Dobrze, następny slajd. Kradzież informacji operacyjnych to jest rzecz, która ostatnio doszła. Faktycznie była grupa ataków, które służyły do tego, żeby wyciągać informacje ze stacji inżynierskich, w szczególności poszukiwania różnych plików autokadowskich czy jakichś specyficznych plików, z których można by dowiedzieć się czegoś więcej na temat sposobu prowadzenia produkcji. OK, następny slajd. Jako przygotowanie do następnych ataków. One nie mają skutków bezpośrednich. Rekonesans, tak. I to jest tak samo przykład Havexa. Havex jak gdyby bezpośrednio nie doprowadzał do tego, że mieliśmy jakieś zniszczenia w infrastrukturze, tylko miał zbierać informacje po to, żebyśmy byli w stanie cyberoperację przygotować w kolejnym rzucie. Okay? Ja mam wątpliwość, czy to w ogóle byśmy traktowali jako atak na przemysłowy system sterowania. To jest ciekawe, w ramach tego glosary, o którym mówiłem, NIST-owego, tam jest drugi element takiego, to się nazywa cyber exploitation, czyli wykorzystanie cyberprzestrzeni i to są działania właśnie związane z pozyskiwaniem informacji albo wykorzystaniem infrastruktury do tego, żeby stamtąd zaatakować kogoś innego. To wtedy nie jest traktowane jako cyberatak według słownika amerykańskiego. Absolutnie tak. Jeżeli byśmy popatrzyli na Cyber Kill Chain dla ICS-a, absolutnie tak.
No bo tutaj nie traktujmy tego, co ja pokazuję, że to jest jakaś super wyczerpująca lista. Problem mamy z tym, o czym znowu tutaj na tym panelu było, że nie dzielimy się tymi informacjami, w związku z tym nikt głowy nie dał sobie odciąć, że to są kompletne informacje i na pewno nie są. To, gdzie zachęcam Państwa, żeby sobie zerknąć, natomiast niestety ten projekt został chyba zamknięty w 2015 roku, ale jest lista, jeżeli skorzystacie, to tam sobie o każdych tych case'ach można poczytać, z jedną uwagą, nie wszystkie według mojej definicji są cyberatakami na przemysłowe systemy sterowania. W związku z tym też poczytajcie Państwo sobie, jak to wygląda. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Wiesz co, jeśli mogę Ci jeszcze przerwać, jak będziecie pamiętali i odezwiecie się do mnie, to dam Wam adres takiej strony, gdzie jest lista non-stop aktualizowana wszystkich cyberataków na świecie. Oczywiście niby przemysłowych, ale większość jest takich rozumianych jako przemysłowe, czyli w ogóle na zakłady różnego rodzaju. Prowadzona jest przez taką grupę międzynarodową, więc jak ktoś ma ochotę, to proszę napiszcie, to Wam podrzucę. I proszę Państwa, pojawiają się przez CISę takie różne informacje mówiące, jak to należy się zabezpieczać. Następny slajd. I to zwróciło moją uwagę, nie tutaj, żeby dbać o to, żeby update'ować nasze VNC i tak dalej. Ja mam fundamentalny problem, że w rekomendacjach dotyczących zabezpieczenia OT coś takiego w ogóle się znajduje. To znaczy, jeżeli ktoś wystawia jakieś VNC, to ja zaczynam gorzej spać, niezależnie czy to jest u mojego klienta, czy nie u mojego klienta. W związku z tym znowu to pokazuje, że mamy pewne niezrozumienie, czym jest przemysłowy system sterowania i zaczynamy te systemy traktować jak zwykłe systemy IT, czym absolutnie nie powinny być. W związku z tym to, co ja bym chciał do czego zachęcić, to są bardzo oczywiste rzeczy i tak należy do tego podchodzić. Zanim zdecydujemy się na położenie kolejnego urządzenia, kolejnego, nie wiem, patchowania systemu, to odróbmy lekcję, która jest do zrobienia absolutnie w każdym systemie przemysłowym. Zarządzanie aktywami. Musimy wiedzieć, co w ogóle mamy, czym to jest. Zarządzanie ryzykiem. Słuchajcie, nie da się bez zarządzania ryzykiem zarządzać bezpieczeństwem. To znaczy, jak mam fundusz i zasoby nieograniczone, to jesteśmy to w stanie zrobić, ale życie tak nie wygląda. Wyznaczanie stref i korytarzy, czyli poprawna segmentacja, separacja sieci, must. Jeżeli ktoś wpada na pomysł, że wystawia sobie do internetu VNC, które jest na przykład, nie wiem, w warstwie drugiej modelu Purdue, to jest cholernie głupi pomysł. Zarządzanie podatnościami, musimy wiedzieć, jak to robić, że własność, tak, wiem, że to jest bardzo trudne w przemysłowym środowisku, ale trzeba to robić. I aktywna obrona to jest dopiero ten krok, gdzie możemy myśleć o wszystkich dodatkowych systemach, analizatorach i konfigurowaniu środowiska tak, żeby dynamicznie je zmieniać, żeby utrudniać atakującemu postępowanie, dalsze atakowanie naszego systemu, bo taki jest sens aktywnej obrony. Dziękuję bardzo, przedłużyłem chwilkę. Do Łukasza się zwracam, żeby wybrał 3 najbardziej aktywne osoby.